Nie wiem, czy chciałem mieć swój styl, no, taki wizualny, nie wiem, że powiedzmy wszystkie filmy mają tyle powietrza czy nie wiem, czy mają jakiś filtr, czy mają jakiś konkretny taki tak zwany look. Myślę, że chciałbym, żeby moim stylem i wydaje mi się, że jakąś taką moją, może nie wiem czy mocną stroną, ale czymś, co mnie strasznie interesuje, jest jakaś wrażliwość na człowieka, jest jakaś empatia, jakaś umiejętność spojrzenia na człowieka w szczególny sposób, na jego emocje i znalezienie jakichś emocji. Dla mnie może czymś w rodzaju mojego stylu jest pewna może też dokumentalność w patrzeniu, też w wyszukiwaniu jakichś takich niezwykłych, magicznych rzeczy, czasami w rzeczach zwykłych. To było tak, że Piotr do mnie zadzwonił, ponieważ on robił w ogóle zdjęcia sam. Piotr jest fotografem, robi też przecież świetne zdjęcia i on też sam filmuje. I to było taka sytuacja, że on do mnie zadzwoni, bo już poczuł, że chyba potrzebuje jednak operatora, bo na początku myślał, że chce że zrobi ten film sam. Ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jednak potrzebuje wsparcia, że jednak musi się zająć bardziej pewnie reżyserią, pracą z tym bohaterem. No i zwrócił się do mnie. No ja się na początku bardzo ucieszyłem, bo mówię, wow, paparazzi to jest jakiś strasznie filmowy temat, strasznie fajny, strasznie ciekawy. No i pamiętam taki swój pierwszy dzień, i to był taki dzień, gdzie tak zostałem trochę odarty ze złudzeń, jak zrozumiałem tak naprawdę, z czym to się wiąże. Że ten film głównie będzie polegał na tym, że ja po prostu będę siedział z nim i z tym Przemkiem naszym w samochodzie, zamknięty i Przemek nie pozwalał mi wychodzić z tego samochodu, bo wtedy mogłem mu jakby spalić, jak on to mówił, spalić temat, więc jakby się okazało, że tak naprawdę ja muszę siedzieć w tym samochodzie i głównie filmować jego ewentualnie, a nawet jak było coś ciekawego, to musiałem się chować, bo wtedy on nie mogłem pokazać, że jestem w samochodzie, bo wtedy ktoś by zobaczył moją dużą kamerę i zobaczyłby, że ktoś tam jednak coś kombinuje w tym aucie. Dla mnie jest o tyle ważny, że to był taki pierwszy moment po moim takim, ja miałem taki dość taki kiepski może czas, gdzie jakby niewiele robiłem rzeczy, które były dla mnie w jakiś sposób ważne, nie? Że robiłem jakieś trochę realizacji telewizyjnych, jakoś tak się trochę błąkałem, zarabiałem trochę pieniądze, gdzieś szwenkowałem, coś kombinowałem, jakieś seriale, co było też dobrym doświadczeniem, ale czułem, że nie do końca po to poszedłem do tej szkoły, że nie do końca robię to, co bym chciał naprawdę robić, że zawsze chciałem opowiadać jakieś historie, zawsze chciałem jakoś swoimi zdjęciami coś tam powiedzieć, że dołożyć coś do historii reżysera. I to był taki pierwszy film, w którym naprawdę z Piotrem, pamiętam, była taka bardzo intensywna, bliska współpraca, tak naprawdę robienia wspólnie filmu, że zdjęcia to nie jest tylko jakieś tam opowiedzenie właśnie jakiejś historii, ale to jest też opowiedzenie właśnie przez obraz dodatkowo jakichś tam rzeczy. I wydaje mi się, że ten film mi się to udało, że ten film w jakiś tam sposób właśnie w zdjęciach przenosi bardzo dużo informacji, bardzo dużo emocji, jakiegoś takiego nastroju. I od tego filmu tak naprawdę zaczęło się robić dobrze w moim życiu zawodowym, że ten film bardzo dużo zmienił, że gdzieś tam zacząłem mieć propozycje kolejnych dokumentów i jakoś tak wszedłem w to i nagle poczułem, że znowu powiedzmy moje życie zawodowe ma jakiś sens, że znowu coś tam opowiadam, że znowu zaczynam żyć tymi filmami, a nie tylko zarabiam w jakiś tam sposób pieniądze na przetrwanie. Nie? To było bardzo ważne. Ten film jest dla mnie bardzo, bardzo ważnym momentem w moim życiu, takim trochę kamieniem milowym tak naprawdę. Czym jest film Joanna? Dla mnie film Joanna jest o życiu tak naprawdę, o pięknie życia, o docenianiu życia. I Joanna, która gdzieś w pewnym momencie zachorowała bardzo ciężko i nieuleczalnie wiedziała, że odchodzi, jakby cieszyła się każdą chwilą, którą miała ze swoją rodziną, którą jakby żegnała się tak naprawdę ze światem wtedy już. Cieszyła się każdym gdzieś tam spacerem, każdym grzybobraniem, każdym wyjściem na kajaki. To było coś niesamowitego, że to po prostu powodowało, że jak wracaliśmy w ogóle do domu po zdjęciach, to byliśmy innymi ludźmi. Może nie na długo, może nie na zawsze, bo potem zawsze się wraca do jakiegoś takiego swojego zgiełka, jakiegoś szalonego życia, do jakiegoś innego świata.
No, myślę, że to była taka z jednej strony bardzo piękna praca, z drugiej strony bardzo trudna i bolesna też, bo to było cały czas takie balansowanie na granicy przekroczenia, nieprzekroczenia pewnej bariery, jakiegoś takiego szacunku dla człowieka, dla jego emocji, dla jego bólu też, no bo było w tym mnóstwo bólu i mnóstwo cierpienia i no to była taka niezwykle trudna, intensywna praca, bardzo też piękna, ale właśnie to było cały czas takie szukanie odpowiedniego dystansu, też próbowanie wejścia właśnie gdzieś w jakąś empatią w świat Joanny, trochę obserwacji jej i też wydaje mi się, że bardzo ważne było takie bardzo duże porozumienie, które miałem z Joanną na planie, że gdzieś czuliśmy się gdzieś bardzo blisko. Czy to, że film ma być czarno-biały i to, że film ma być kwadratowy, czyli w formacie 4:3, w formacie akademii, to był pomysł już Pawła na początku, czyli Paweł z tym pomysłem przyszedł do Ryszarda i oni też już zaczęli gdzieś tam myśleć w ten sposób nad tym filmem. Też to, że kamera się nie rusza, przynajmniej w dużej mierze, to też był taki pomysł pierwotny. Chociaż to też nie było do końca wiadomo, czy ona się nie będzie tam w pewnym momencie ruszała, ale było tak, że ta kamera jest nieruchoma. To było od początku. Ale na przykład dużo rzeczy, jak pewna taka na przykład kompozycja, jak to kadrowanie takie dość specyficzne z dużą ilością powietrza, to gdzieś wyniknęło na planie. Pewne opowiadanie, pewna taka plakatowość, która wydaje mi się też dużo rzeczy się skrystalizowało na planie. Mi się wydaje, że to też tak w ogóle jest w pracy nad filmem, że po prostu ta koncepcja to nie jest tak dana od początku, tylko ona się pojawia w trakcie rozumienia sensu filmu, że wydaje mi się, że to gdzieś się tak po prostu na początku już ten film się wykluwa. Ja na tym planie czułem się naprawdę niezwykle, nie? Że to było takie 12, czasami 14, a czasami trochę jeszcze więcej godzin jakiejś takiej pracy w niezwykłym takim twórczym napięciu, takim, że cały czas nie można było jakby tracić tej czujności, nie? Że cały czas trzeba było po prostu mieć otwarte oczy i szukać tego właściwego momentu i szukać tych wszystkich właściwych rzeczy. Ja myślę, że to jest niezwykłe.